Testowanie hipotez to ostatnie zagadnienie w tym krótkim przeglądzie podstaw statystyki. Dotyczy sytuacji, w której chcemy sprawdzić, czy zbiór danych ma średnią zgodną z przewidywaniami lub czy wyniki dla dwóch grup w jakimś badaniu, np. grupy eksperymentalnej i kontrolnej, istotnie się różnią. To znaczy, czy średnie dla pomiarów jakiejś cechy są istotnie różne. Na poprzednim filmie wspomniałem o teście T-studenta zarówno dla jednej, jak i dla dwóch prób. Ten test wymaga, aby dane miały rozkład normalny, co możemy sprawdzić na przykład testem Shapiro-Wilka. Dla większej próby odpowiedniejszy może być test Kołmogorowa-Smirnowa. Test T-studenta dla jednej próby sprawdza, czy średnia testowanego zbioru jest taka sama jak podana. Wykorzystywany jest m.in. w fizyce do sprawdzenia, czy pomiar jakiejś wielkości fizycznej jest zgodny z przewidywaniami teoretycznymi. Ale hipotezy mogą być dowolne. Możemy sprawdzić na przykład, czy przeciętna inteligencja naszej próby jest równa 100 lub czy średnie zarobki w jakiejś grupie są bliskie pewnej kwocie. Jeżeli warunek normalności nie jest spełniony, należy zastosować test nieparametryczny Wilcoxona. W przypadku dwóch prób testowanie hipotez polega na sprawdzeniu, czy średnie wartości dla obu tych zbiorów są istotnie różne. W typowym eksperymencie psychologicznym, np. dotyczącym treningu poznawczego, badanych zwykle dzieli się na grupę eksperymentalną i kontrolną. Chcemy wówczas sprawdzić, czy trening, który był przeprowadzony tylko na uczestnikach z grupy badawczej, zmienił jakąś cechę statystyczną. To jest, czy w tej grupie różnice wyników pomiarów z posttestów i pretestów są istotnie różne od analogicznych różnic w grupie kontrolnej. Inna typowa sytuacja to pomiar użyteczności dwóch metod wzrokowego wprowadzania tekstu. W tym przypadku chcemy ocenić, która metoda jest na przykład wygodniejsza albo szybsza. Wszyscy badani testują obie metody. Jeżeli podzielimy zebrane wyniki ze względu na metodę wprowadzania tekstu, będzie to nasza zmienna niezależna, to możemy sprawdzić, czy średnie prędkości wprowadzania w obu zbiorach pomiarów są istotnie różne. Zwróćmy uwagę, że możemy również rozważyć zbiór różnic pomiarów prędkości wprowadzenia tekstu dwoma metodami dla tych samych osób i sprawdzić, czy średnia tych różnic jest istotnie różna od zera. Wówczas wracamy do sytuacji, w której jest tylko jedna próba. Skupmy się jednak na sytuacji, w której chcemy porównać średnie dla dwóch grup lub średnie dwóch pomiarów różniących się jakimś czynnikiem, np. metodą kontroli w testach użyteczności. Na początku musimy rozstrzygnąć, czy próby są zależne czy niezależne. Jeżeli mamy do czynienia z tak zwanym powtórzonym pomiarem, czyli jedna cecha jest mierzona dwukrotnie u tych samych osób, drugi raz na przykład po upływie określonego czasu lub po zakończeniu treningu, to mówimy o próbach zależnych. Z taką sytuacją mamy na przykład do czynienia, gdy badamy wpływ reklamy lub wpływ podanego leku. Natomiast próby nazwiemy niezależnymi, gdy badamy dwie różne grupy osób lub gdy badanie na tej samej grupie osób dotyczy dwóch sytuacji niezależnych, czyli nie będących wynikiem ingerencji badacza. Na przykład, gdy badamy różnicę reakcji na lek u mężczyzn i u kobiet lub reakcji na dwa różne leki. W tym drugim przypadku należy losowo zmieniać kolejność podawania leku, aby uniknąć niezamierzonej zależności. Drugą rzeczą, jaką musimy sprawdzić, jest normalność rozkładów mierzonych cech. W przypadku prób zależnych, jeżeli rozkłady obu grup są normalne, stosujemy test T-studenta dla dwóch prób zależnych. W funkcji T-test sygnalizujemy zależność prób korzystając z parametru paired. Musimy go przełączyć na true. Jeżeli warunek normalności nie jest spełniony dla prób zależnych, pozostaje test Wilcoxona dla dwóch prób. Natomiast jeżeli próby są niezależne i rozkłady w obu próbach są normalne, sprawdzamy jeszcze, czy wariancje są porównywalne, czyli homogeniczne, czyli czy ich stosunek jest bliski jedynce. Możemy to zrobić korzystając z poznanej w poprzedniej części funkcji var.test. Jeżeli wariancje są podobne, możemy użyć testu T-studenta dla dwóch prób niezależnych. Jeżeli nie, testu Walsha, który jest uogólnieniem testu T-studenta na taką sytuację. Jeżeli dwa porównywalne zbiory pomiarów nie są normalne, czyli nie mają rozkładu normalnego, co jest częstą sytuacją w naukach społecznych, gdy grupa badanych nie jest zbyt liczna, zmuszeni jesteśmy do użycia testu Manna-Whitneya. Wymienione testy dotyczą sytuacji, w której porównujemy dwie grupy badanych lub dwie grupy pomiarów różniących się jakimś czynnikiem. W sytuacji, gdy ten czynnik ma więcej niż dwie wartości, to znaczy gdy możemy badanych podzielić na więcej niż dwie grupy lub pomiary możemy podzielić na więcej niż dwie grupy, to znaczy na przykład badamy 3 lub więcej sposobów wzrokowego wprowadzania tekstu, badamy wpływ kilku reklam i chcemy je porównać lub badamy efekt użycia kilku leków.
Wówczas do dyspozycji mamy inny zestaw testów i implementujących je funkcji R. Warto zwrócić uwagę, że w tym przypadku dane w R organizowane są w inny sposób niż w przypadku porównywania dwóch grup. Nie dzielimy ich na podzbiory, ale przechowujemy w jednej ramce, w jednym data frame, w której obecna musi być kolumna zawierająca czynnik o kilku możliwych wartościach. Mam na myśli ten czynnik, który dzieli na podgrupy. Ten czynnik będziemy wskazywali w formule będącej argumentem funkcji, które zaraz przedstawię. Jeżeli rozkłady pomiarów cechy są normalne i ich wariancje są równe, możemy użyć analizy wariancji, czyli słynnej Janowy. Jeżeli jednak wariancje nie są homogeniczne, pozostaje użycie testu t-studenta dla każdej pary wartości czynnika, czyli dla każdej podgrupy. Wykona to funkcja R o nazwie pairwise t-test. Natomiast jeżeli nie jest spełniony warunek normalności zbiorów, pozostaje test Kruskala-Wallisa. Zwróćmy uwagę, że to podejście można również stosować, gdy czynnik ma tylko dwie wartości. Wówczas możemy wybrać, czy stosować podejście porównywania średnich dwóch grup. Te podgrupy możemy łatwo uzyskać, np. stosując funkcję split, czy analizę wariancji lub inne testy z tej grupy. To są testy używane w przypadku jednej zmiennej niezależnej, czyli gdy mamy tylko jeden czynnik różnicujący próby. Jeżeli czynników jest więcej, mówimy o analizie wieloczynnikowej, czyli np. wieloczynnikowej ANOVie. Z inną sytuacją mamy do czynienia, gdy badamy nie jedną, a wiele cech, czyli wiele zmiennych niezależnych. Wówczas mówimy o wielowymiarowej analizie wariancji. W tym wypadku też możemy mieć jeden lub więcej czynników. Przyjrzyjmy się teraz bliżej funkcjom implementującym testy służące do porównywania dwóch prób. Przedstawię gotowy kod. Na początku mamy polecenie, które kasuje wszystkie zmienne w środowisku, a następnie mamy funkcję czy rozkład normalny. Ta funkcja przyjmuje jeden zbiór danych i stosuje test Shapira-Wilka, jeżeli liczebność zbioru jest mniejsza niż 1000. Ta granica czasem ustawiana jest na 100, czasem na 1000. I test Kołmogorowa-Smirnowa, jeżeli elementów w zbiorze jest więcej. I na koniec zwraca wartość logiczną, która mówi, czy prawdopodobieństwo p-value jest większe niż poziom istotności. Jeżeli jest większe niż założony przez nas poziom istotności 0,05, to rozkład jest normalny, a jeżeli mniejsze, to nie jest normalny i wówczas musimy stosować testy nieparametryczne. Kolejna funkcja. Czy dwa zbiory danych, dane 1 i dane 2, mają zbliżone wariancje? Wówczas stosujemy var test. Jedynym dodatkiem w tej funkcji jest to, że sprawdza, czy rozkłady są normalne. Jeżeli nie, to zatrzymuje wykonywanie tej funkcji. Ta funkcja również zwraca wartość logiczną, informującą o tym, czy wariancje są zbliżone. Są zbliżone, jeżeli p-value jest większe niż poziom istotności, czyli niż 0,05. Najważniejszą funkcją jest jednak tutaj funkcja, czy dwa zbiory są różne. To jest funkcja, która odpowiada temu fragmentowi drzewa, który pozwala zdecydować na wybór testu w przypadku dwóch prób. Również w tym przypadku sprawdzamy wpierw, czy rozkłady są normalne. Rozkłady w zbiorze dane 1 i dane 2. To będzie jedna kategoria podziału. Druga to wartość parametru zależne. Jeżeli próby są zależne i zbiory są normalne, to możemy stosować test t-studenta dla dwóch prób zależnych. Jeżeli zbiory nie są normalne, ale próby są zależne, stosujemy test Wilcoxona dla dwóch prób. I dalej, jeżeli próby są niezależne, ale zbiory są normalne, stosujemy test t-studenta dla dwóch prób niezależnych. To w przypadku, gdy wariancje są zbliżone. Jeżeli wariancje są różne, stosujemy test Walsha dla dwóch prób niezależnych. No i wreszcie, jeżeli próby są niezależne i zbiory mają rozkład, który nie jest rozkładem normalnym, to musimy zastosować test Mana-Whitneya, do czego używamy funkcji WilcoxTest, ale tym razem bez przełączania parametru paired. Wówczas uruchomiony będzie test Mana-Whitneya. W każdym wypadku wynik testu zapisujemy do zmiennej wynik i zwracamy wartość logiczną, która mówi, czy spełniona została hipoteza o różności zbiorów, czyli czy wartość P była mniejsza niż poziom istotności 0,05. Spróbujmy wykonać kilka testów. W
Przestrzegam przed stosowaniem bezrefleksyjnym tych funkcji. One nie są po to, żeby Państwo je stosowali przy każdej analizie, którą będą musieli zrobić. One są jedynie zapisem tego drzewa, które wcześniej pokazałem. Przy prawdziwej analizie te wszystkie kroki wykonuje się krok po kroku, sprawdzając normalność, badając dane. Takie stosowanie automatyczne może być niebezpieczne. Ale spróbujmy. Wpierw utworzę te funkcje i przygotujmy sobie dane testowe. 30 elementów z rozkładem normalnym. Sprawdźmy, czy rozkład jest normalny. Tak. A zmieńmy rozkład na jednorodny. Rzeczywiście test Shapiro-Wilka wykonany w takim przypadku pokazał, że rozkład nie jest normalny. A zwiększmy liczebność tej grupy do 3000. Wówczas powinien być wykonany test Kolmogorowa-Smirnowa. I rzeczywiście jest. I pokazuje, że rozkład nie jest normalny. A 3000 w rozkładzie normalnym, wylosowane funkcją rnorm, jest normalny. Proszę zwrócić uwagę na te wartości P. 67%, że rozkład jest normalny. Prawdopodobieństwa, że rozkład jest normalny. A przy rozkładzie jednorodnym prawdopodobieństwo tego, że rozkład jest normalny, jest tylko 10 do minus 11. No dobrze, to przygotujmy teraz dwa zestawy. I sprawdźmy, możemy sprawdzić ich normalność oczywiście, ale to o tyle nie ma sensu, że ja chcę sprawdzić wariancję, porównać wariancję, a w funkcji porównującej wariancję też jest sprawdzana normalność rozkładu. No ale sprawdźmy. Oba zestawy, oba zbiory danych mają rozkład normalny, więc wywołajmy czy zbliżone wariancje. Wariancje są porównywalne, jak widać. No dobrze, no ale w takim razie spróbujmy ze zbiorem, który nie ma podobnych wariancji, czyli rozszerzmy wariancję pierwszego zbioru, a zwężmy rozkład drugiego zbioru, czyli zmniejszmy go do 0,5. Ja pominę jednak ten sprawdzanie normalne, żeby wydruk był czytelny. I wówczas prawdopodobieństwo tego, że wariancje, że stosunek tych wariancji jest bliski jedynki, jest rzędu 10 do minus 10. A więc można stwierdzić, że te wariancje mają różne wartości. Istotnie różne wartości. No to idźmy jeszcze krok dalej i sprawdźmy, czy te dwa zbiory są różne. Czyli czy mają różne średnie. Dane test 1, dane test 2. Proszę zobaczyć, rozkład jest normalny w obydwu grupach. Próby są niezależne, ponieważ to jest domyślna wartość tego parametru zależne. Porównujemy wariancje. Wariancje są różne, co widać po prawdopodobieństwie, które jest bardzo niskie. To jest prawdopodobieństwo tego, że są równe, czyli raczej są różne. I wykonywany jest test Walsha. Dlaczego? Dlatego, że te wariancje są różne. Czyli wybrana jest ta ścieżka z naszego drzewa. Jeżeli wariancje byłyby podobne, czyli tak jak domyślnie równe 1, to proszę zobaczyć, test porównania wariancji dał prawdopodobieństwo 93%, że wariancje są, że ich stosunek jest równy 1 i wykonany został test studenta dla dwóch prób niezależnych. Two-sample t-test.
i wynikiem jest wartość false, co oznacza, że te dwie próby nie są różne. W takim razie spróbujmy przesunąć jedną z tych prób, czyli ustalmy wartość średnią równą, powiedzmy, 1. Domyślna wartość średnia to jest 0. Wartość średnia drugiego rozkładu będzie równa 1. I wówczas rzeczywiście wynik, wykonana została porównanie wariancji 43%, że jest podobna wariancja, więc wykonany został test studenta. I wynik jest true, czyli że średnie są różne. Te zbiory są rozsunięte względem siebie. Te dwa rozkłady są rozsunięte względem siebie. A co będzie, jeżeli zmienimy wartość parametru zależne na true? Nie zmieniliśmy rozkładu, więc to są te same wartości, ale jeżeli próby są zależne, to wykonywany jest test studenta dla prób zależnych. Czyli taki test, w którym porównujemy wszystkie pary. No a jeżeli dodatkowo różne będą wariancje, czy odchylenia standardowe tych dwóch prób, to użyty test się nie zmieni. Bo proszę zobaczyć, w przypadku prób zależnych nie uwzględniłem testu, który zakłada różne wariancje zbiorów. Więc ten test studenta jest wykonywany zasadniczo pomimo niespełnienia warunku równości wariancji. A sprawdźmy, co będzie, jeżeli jeden z rozkładów nie będzie normalny. Czyli weźmiemy rozkład jednorodny, dla pewności zwiększymy liczebność próbki, żebyśmy nie mieli fałszywego, normalnego rozkładu. I ustalmy, że ten rozkład jednorodny jest od wartości minimalnej równej 0 do maksymalnej równej, powiedzmy, 2. Utwórzmy te dane i wykonajmy test. I proszę zobaczyć, zbiór pierwszy nie ma rozkładu normalnego, zbiór drugi ma rozkład normalny, próby są zależne, bo taki parametr ustawiliśmy i wówczas wykonany jest test Wilcoxona dla dwóch prób, który stwierdza, że te dwa rozkłady nie są różne. Czyli nie ma pewności, że są różne.